Jeśli kochasz Gotika jak ja i jest on nieodłącznym elementem twojego życia, to pewnie nie raz myślałeś o tym, że chciałbyś odkryć w nim coś nowego. To ciekawe. Przecież to wszystko już było. A jednak non-stop dostajemy informacje o pobiciu jakiegoś rekordu, To niemożliwe! o odkryciu jakiejś mechaniki lub o jakimś działaniu, o którym wcześniej nie wiedzieliśmy. W tej serii postaram się przedstawić rzeczy, które nawet po 20 kilku latach od wyjścia gry robią wrażenie. Nie wierzę. Witajcie, Gothic Explorator. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję serdecznie za odbiór ostatniego odcinka, bo bardzo fajnie się przyjął ku mojej uciesze. Teraz będę sobie nad tymi odcinkami pracował i starał się je doprowadzić do jakiegoś takiego fajnego poziomu. Co warto zrobić? No to na pewno pomniejszyć jedną z tych bestii. Co więcej, to dowiedziałem się od was, że Xardas sprzedaje zmniejszenie potwora, także myliłem się co do tego, że tych zwojów jest mało. Dobrze wiedzieć, nigdy od niego nie kupowałem tych zwojów, nie wiem czy dlatego, że nie były potrzebne, czy dlatego, że po prostu ich nie zauważyłem. Natomiast dzięki za informacje, wszystkie takie informacje są w cenie. Tutaj jest parę chrząszczy, których nikt mi nie ubije, mam nadzieję jak je pomniejszę, w związku z czym chętnie sobie zobaczę na ekranie te różnice, bo pytaliście. Chyba Sektazy zaczął właśnie pytać i reszta z was później kontynuowała te pytanie, czy da się pomniejszyć chrząszcze i jak on wygląda. No ten chrząszczyk jak widzicie jest bardzo mały względem tych dwóch większych, ale stara się je przepchnąć, stara się, tutaj widać jest moc, jest dusza w nim i muszę przyznać, że jest to bardzo motywujące, bo ja też jestem bardzo małym człowiekiem, który stara się przepchnąć takie wielkie przeciwności losu. Widzicie? Jakie to jest małe? Zobaczymy jeszcze jak od strony doświadczenia to wygląda, czy ta dyszka będzie za niego, czy nie. Coś się zmienia? No nie, jest dyszka, tak jak myślałem. W tej kwestii się nic nie zmieniło. Co się stanie, jeżeli my twierdzimy, że słuchaj Homer, przykro mi, ale mam wyłożone na ciebie i na tego topielca, chcesz to sobie radź sam. Ja olewam kompletnie temat. Ciekaw jestem, czy ten Homer dalej będzie tutaj stał i szukał tych pęknięć w tamie, jeżeli minie kolejny i kolejny rozdział, a my z tym topielcem nic nie zrobimy, a może ktoś inny się tym zajmie, no nie wiem. Na pewno, żeby to sprawdzić, chcę wziąć tego questa. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne, spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. No, zaczniemy sobie od czwartego, a co mi tam? Jakiś tam, coś tam. Wybór był grany. No jak widzimy, Homer sobie idzie stąd, mimo tego, że mu nie pomogliśmy. Wiodłem całkiem inne życie. Więc tak, tutaj przychodzi Lily, a Homer gdzie idzie? Wraca do siebie pod chatę, jak gdyby nigdy nic? Po prostu przestaje to obserwować? Nie mam mu nic do powiedzenia, jak to wygląda od kwestii zadania. Pielec pod tamą. Nie przeniosło nam się to do niezaliczonych misji. Ale chyba w końcu chłopak się pójdzie wyspać, tak? Nie, on po prostu postanowił, że pójdzie sobie zatrzymać się na jednej ze ścian przed wejściem do nowego obozu. Jak widzimy, w kolejnych rozdziałach Homer już ma wyłożone na tamę. Topielec dalej tam podgryza fundamenty. Może dojść do tragedii, ale to Homer po jakimś czasie stwierdza, że to żaden problem, że on jednak idzie na chatę, bo już ile może tam stać. Ciekaw jestem właśnie takich rozwiązań tego typu. Co się stanie, jeżeli my nie zareagujemy? Myślę, że moja stara kminka o tym, że jeżeli byśmy Homerowi nie pomogli i nie pokonali tego topielca, no to tutaj przez to, żeby tą tamę trafił szlak, cała infrastruktura włącznie z karczmą na jeziorze by się zmieniła
jest teraz bez sensu, bo mamy teraz na ekranie podsumowanie tego, że nawet jeżeli nie pomożemy Homerowi, no to ta tama się nie zawali. To jeszcze może za chwilę się okaże, że Dusty nie zostanie poszukiwaczem. Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? To jak odpowiemy w ten sposób. Bo pewnie większość z was pomagała lub powiedziała Lewusowi, żeby sobie sam nosił wodę. Co natomiast jeżeli weźmiemy może innym razem. Może innym razem. Innym razem mogę cię już nie potrzebować. Zdecyduj się, chcesz mi pomóc, czy nie? Jasne, chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Zaraz zobaczymy, co się stanie, jak rozdamy wszystkim tę wodę potrzebującym. Co powie Lewus na ten temat. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś 2 razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić się sprawiedliwie. No nie wiem, czy 2 razy więcej. Trochę tych zbieraczy jest. Ja bym nie powiedział, że tuzin butelek, 12, to jest 2 razy więcej. No ale kto wie, no może chłopak nie umie liczyć za bardzo, w końcu jest w kolonii karnej. Nie ma co się spodziewać po nim jakiegoś tam wykształcenia. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Dobra, nie mam już wody, a mam taką opcję, żeby komuś dać? Nie. Myślałem, że może jest taka opcja. Hej, ty! Dobra robota. Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. Przysyła mnie Lewus. Tak? Mam zanieść... Dobra, to jakieś 2... Aha, czyli oni nam dają wodę cały czas, a Lewus liczy na to, że my codziennie będziemy ją roznosić. A czy coś się stanie, jak damy drugi raz tej samej osobie wodę? Nie mam w ogóle takiej opcji. Okej. Było warto zweryfikować. Spokojnie. Facet ma dość! Wydaje mi się, że śniący nas za bardzo usypia, żebym ja był w stanie to zrobić. No, widzicie, target jest mały. A może poczekam. Trzymając target, może on mnie jeszcze obudzi, co? Może nie będzie tutaj nade mną się pastwił tak długo. Powoli, kroczkami do tyłu. Oczywiście bez tego good moda to mi tutaj spłonął żywcem. Ta szata ma całkiem sporą obronę przed ogniem, natomiast no po którymś razie no to nie ma opcji, żebym to przetrwał. Teraz jak widzicie próbuję rzucić na niego zmniejszenie potwora, a bezimienny tylko macha łapami na boki, że jest to niemożliwe, tak jakby nie mógł po prostu tego czaru wykorzystać. Natomiast jeżeli puszczę target, no to zasięg tego czaru jest za słaby, żeby mógł to wykorzystać. Wyobraźcie sobie, jaki to był game changer, jak my byśmy nagle tego śniącego sobie pomniejszyli i wiecie, i takiego małego śniącego niczym pełzacz przylutowali w tubę. Troszkę przyświrowałem pawiana z tym odkrywcą, nie powiem, że nie, ale robię to for fun. No i panowie, kiedy wyruszamy? Słuchajcie, ja tu mam torbę, w torbie mam jagody. Poczęstuję was. Co wy na to? Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Wiem, staram się uważać. Sprawy załatwiało się inaczej. Bez jagód To szliście? nie mój problem. A kogo? Cześć. Dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. No i co? Godzina 14, kolego. Ty nie idziesz? O, myślałem, że nie pójdziesz. Ja mimo gildii nie chodzę tak samo jak ten przystojniak, więc to będzie trochę takie, bym powiedział, nierówne pójście w trasę. Przepuść mnie! Idziecie chłopaki z nami, czy nie? Nie. Myślałem, że jeszcze ktoś będzie nam towarzyszył, przynajmniej jeden strażnik świątynny. Wydawało mi się, że oni podróżują we dwóch. Ale też może być to związane z tym, że ja zagadałem go. Ale dzisiaj ja będę mu towarzyszył w takim razie. Żaden problem. Zobaczymy sobie tą trasę. Z czym się mierzą codziennie strażnicy świątyni. O to chodzi w tej serii. Swoją drogą bezimienny w tej zbroi wygląda świetnie.
Moim zdaniem jest to najładniejsza zbroja w całej trylogii. On się zajmuje transportowaniem tej wydzieliny, sam chyba nie poluje, mówił, że jego bracia to robią. Czy on tu będzie na trasie łupił potwory, czy ma jakieś takie rutyny, które sprawiają, że on się zatrzymuje. No i wiem, że zaraz mi jakiś leszczyk pewnie napisze, bo w plikach gry to ma napisane to i tamto. No dobra, niech ma napisane. Niedzielny gracz, taki jak ja, nie siedzi, nie czyta kodów, nie sprawdza, co jest napisane w plikach gry, tak? A ja, no zdarzyło mi się ich minąć, na przykład gdzieś tam koło starego obozu, albo gdzieś tam w oddali ich zobaczyć. Najczęściej akurat mi kradli doświadczenie potworów, które ja miałem ubijać, a nie oni. Ale nigdy nie towarzyszyłem żadnemu z nich, czy tam jednemu i drugiemu w tej trasie. Chcesz to Jagodę w końcu, czy nie? Nie chcesz? No dobra. Mamy pierwszą przeszkodę Gorna Draka. Twierdził, że zatrzymanie się na drzewie to jest coś, czego nie może ominąć. On ma łysą glacę, to wiecie, wszystko spływa po nim. Ale ja tak fajnie nie mam. Jakbyście rozkminiali, czy może przypadkiem nie mam za dużo wolnego czasu, no to nie mam. Chciałem wyjątkowo wolny dzień. Czyli oni idą tędy. Przechodzą sobie koło jednej z bram. Nie przechodzą przez sam środek obozu. Koło chaty Kawalorna. Tutaj koło Aidena. I mostem pewnie tam na wprost. Muszę to kiedyś też sprawdzić w modyfikacjach. Bo tu na przykład w niektórych modach pojawiają się jacyś bandyci, inne łobuzy. Zastanawia mnie to, czy Gorna Drak wtedy angażuje się w tę walkę z bandytami, jak każdy inny, kto zobaczy bandytę, czy nie. Czy po prostu idzie dalej. Pięknie to wygląda. No, oprócz tego ścierwojada, który wiadomo, lepiej żeby nie dziobnął. Ale no pięknie to wygląda. Taka wędróweczka. Chyba będzie trzeba się przeprosić jeszcze raz z Gotikiem pierwszym, niedługo. A szkoda, że nie ma takiej misji, żebyśmy razem z nim tam poszli. Odebrać tę wydzielinę i tak dalej. Poznalibyśmy teraz w takim questie osoby, które najwięcej tej wydzieliny wydobywają. Ty chyba nie idziesz w lewą stronę, co, kolego? Tam to ty nie przejdziesz za daleko chyba. A on teraz się wydostaje spod bariery. Jakby się teraz wydostał spod bariery, to dopiero by mi czachę zrył. Odpaliłem pochodnie, bo już się zrobiło ciemno i zimno. Trochę trwa ta wędrówka pod starą kopalnię. Trasa powrotna zakładam, że jest taka sama. Rozpalę ci tutaj, jak będziesz wracał, to nie będziesz po ciemku kurczę musiał chodzić. Bo warto wspomnieć, że oni wracają między chyba 6 albo między 5 a 9 lub między 6 a 9. Coś takiego. Oni po prostu do samego rana tu siedzą i później wracają. Ale jest to godne poświęcenie, co? Zakładając, że wyruszyliśmy o 14:30, no to mamy codziennie 5 godzin trasy. Nawet jeżeli tą godzinkę odetniemy, nawet te pół godziny na gadanie, godzinkę na te jego blokowanie się na różnych ścianach i tak dalej, no to i tak jest godne podziwu, że oni codziennie wędrują kilka godzin w słusznej sprawie. Teoretycznie słusznej dla swojego bractwa, dla swojego Boga. Istnieje pewne zadanie, które można rozwiązać na różne sposoby, a tym zadaniem jest miecz dla świstaka. Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Chciałbym kupić miecz.
ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Nie mam w tym momencie tych 110 bryłek, więc zobaczymy, czy Świstak będzie chciał nam Może dopłacić. innym razem. Czy wtedy się na nas zezłości, bo wiem, że duża część graczy po prostu dopłaca ze swoich pieniążków w zamian za ten szacuneczek. Zobaczymy, czy Świstak nam te 10 bryłek rudy da. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. No i dobra, i fajnie, on nam dał te bryłki, tylko, że ja wcale nie planuję kupować dla niego tego miecza. Dlaczego? Bo nawet jak zwiejemy z jego rudą, to chyba Diego nie będzie miał nic przeciwko. Zobaczymy, co teraz powie o naszej opinii Diego. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I Świstak czeka na swój miecz. Zdecyduj się wreszcie, czy zamierzasz mu go oddać, czy nie. W przeciwnym wypadku może pomyśleć, że zwiałeś z jego rudą. Bierz się do roboty. Dobra, czyli tak to wygląda Trzymaj na się. samym początku. Tego dialogu chyba też nigdy nie słyszałem, bo od razu szedłem do Fiska i z powrotem. Pierwszy dzień, do następnego poranka. I teraz będzie drugi dzień. Zobaczymy, co powie Diego. Czy nie jest jeszcze za wcześnie? jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I Rozmawiałem ze Świstakiem. Zwiałeś z jego rudą, cwaniaku. Muszę przyznać, że śmiałości ci nie brakuje. Bierz się do roboty. Ale nie wydaje mi się, żeby to Trzymaj było się. negatywnie nacechowane przez Diego. Ja myślę, że on to akceptuje mimo wszystko. Nie, tutaj nic nam się nie dopisało w kwestii tego Świstaka. A niezaliczone misje? Też nie. Dał mi 100 bryłek rudy, 110. Ale wydaje mi się, że Diego nie ma z tym problemu, że my go wykiwaliśmy. Zobaczymy też, co się stanie, jak już podskoczę tutaj do Świstaka. Czy mi się dopisze coś do dziennika. Tu jesteś. Próbowałeś zwiać z moją rudą, co? Chodź no tu, chłopcze. A jeszcze na sam koniec powiem, że Świstakowi chciał go taniej sprzedać. Nie, już się nie da. I tutaj to zadanie już jest oczywiście niezaliczone. Zawaliłem sprawę, Świstak nie chce mnie widzieć na oczy. chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam koszt. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci. Trafiła mi się nie lada okazja, ale jaka będzie reakcja Świstaka, kiedy ja mu nie oddam tego miecza? Powiem, że go nie mogę zdobyć. Nie mogę zdobyć tego miecza. Zwracam ci twoją rudę. Ale ja tu nie widzę żadnych 100 bryłek. Radzę ci, żeby szybko się znalazły, bo inaczej... Czyli jak nie mamy monety, a jak teraz zareaguje Diego? To też jest ciekawe. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I Świstak czeka na swój miecz. Zdecyduj się wreszcie, czy zamierzasz mu go oddać, czy nie. Bierz się do... Aha, czyli tu się też nic nie Trzymaj. zmienia. Mamy teraz miecz Świstaka, zobaczymy, czy będzie coś kręcił. Nie? Świstak, Jeśli patrz. szukasz kłopotów, Widzisz, jaką mam No. kosę przy sobie? że... Nie widzisz? Nie? Nie reagujesz? Nie mówisz, że mam twoją broń? Mam i miecz i bryłki, więc powiem mu tak. nie mogę zdobyć tego miecza. Zwracam ci twoją rudę. Ty idioto! Nie potrzebujemy tu takich jak ty! Zejdź mi z oczu! Teraz po wykonaniu w ten sposób tego zadania od Świstaka, Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I Bierz się do roboty. Przed tobą jeszcze daleka droga, jeśli chcesz do czegoś dojść w tym obozie.
W ogóle nie reaguję na to, co się Trzymaj stało się. ze Świstakiem, jeżeli zawaliliśmy tę sprawę. Ciekawe, także mamy 3 rozwiązania i wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest wziąć rudę od Świstaka plus dodatkowe 10 bryłek i dać w długą. Polecam serdecznie, wychodzi na to, że zawsze źle robiłem do tej pory te zadanie. Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No, załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk Torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa, a to już bardzo niedobrze. Jako żółtodziób musisz go mieć po swojej stronie, więc przychodzisz do mnie i mówisz, w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet Torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i Torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych osób. Możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę spróbować, ale uprzedzam, moja pomoc będzie cię kosztowała od 100 do 500 bryłek rudy. Jestem na to gotowy. O, może nam z Diego pomóc, z Torusem i z Gomezem. Sprawdzimy sobie po kolei to. Torusa i Gomeza wiem jak zdenerwować, tylko jak zdenerwować Diego? Przysyła mnie Torus. Mam się ciebie pozbyć raz na zawsze. Torus? Naprawdę? Cóż, to wszystko, co chciałem wiedzieć. Wystarczyło Nigdy dmuchnąć więcej i tego ten nie gość próbuj. sam by się przewrócił. Dobra, czas sprawdzić reakcję Torusa. Ty, ofiaro, kazałem ci trzymać język za zębami. Spartaczyłeś sprawę. Zapomnij o wszystkim, co ci powiedziałem. Nie próbuj już nic więcej zdziałać w tej sprawie. Ale ofiara od razu? Po co te nerwy? Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I Torus dostał ataku apopleksji. Zresztą wcale mu się nie dziwię. Jak można aż tak schrzanić robotę? trzymaj się. To akurat jest tekst znany. Ciekawe czy się zmieni w momencie, kiedy zapłacimy grawo. Mamy w ogóle tu bryłki jakieś? Mam. Prawda kradzione, ale są. Możesz mi Mogę, Pomóż mi z Torusem. pomóż mi z Torusem. z tego co mi wiadomo, nie masz z nim żadnego zatargu. A mi się wydaje, że mam jednak. A może jeszcze bym go załadował w tubę? Stój! Co się Nie wa... Oni się na mnie rzucą. Świetna robota, chłopcze. Świetna robota. A teraz? Jak dostał ode mnie bombę w oko? Lepiej się do tego nie mieszać. pomóż Z tego co mi No nie. Chyba nigdy nie skończy. Czyli jednak nie ma innych zatargów tutaj. Torus Schwert. Niezła przyszłość. walka! Tym razem Co za wylądujesz. walka? No ja chciałem tylko zobaczyć jaki jest kod na nią. A teraz jest jakiś zatarg między mną a Torusem, czy nie? możesz mi mogę, pomóż mi z Torusem. zgadza się. Zagiął na ciebie parol. Poproszę paru ludzi, żeby go trochę uspokoili. 100 bryłek rudy i będzie po sprawie. Zobaczmy, ile tu masz. Tak, powinno wystarczyć. Możesz uznać sprawę za niebyłą. Tylko nikomu ani słowa. Zachowuj się, jakby w ogóle nic się nie stało. Okej, tak zrobię. Czyli to był sposób, było trzeba mu broń zajumać. Ale on tej broni przecież nie odkłada, więc bez kodów. Nie wiem, czy on w ogóle nie ma flaksów ustawionych do jakiegoś tam czasu. Czekajcie, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta rubryka. 2, 4, 5. Piąta to są flaksy, on jest nieśmiertelny. Nie zabierzesz mu tej broni w inny sposób. Chyba, że może przez kontrolę jakoś? No nieważne, jeszcze mamy łuk Diego, bo to najwyraźniej też jest jedyny sposób jak go zdenerwować, ale zobaczymy. Ale mam fajny łuk. Fajny, nie? Masz moją broń. Chyba będę musiał ci dać po łapach. Pomóż mi z Diego. Z tego, co mi wiadomo, nie masz z nim żadnego zatargu. A mi się wydaje, że jest między nami jakiś zatarg. Chyba będę musiał ci dać po łapach.
Dobra, lutuj mnie, Diego. Nigdy więcej tego nie próbuj. Kurde, aż ten kopacz podskoczył. Grim. Chciałem Grims powiedzieć na niego. A teraz mamy jakiś zatarg, czy nie? Pomóż mi z Diego. Z tego, co mi No nie, czyli w przypadku Torusa to łapie zatarg, a w jego przypadku nie. Można powiedzieć, że wracam do nagrania tego odcinka po kilku dniach, bo musiałem rozkminić, w jaki sposób mogę zdenerwować Diego. Bo okazało się, że nie jest to takie proste. Nawet jak wezmę jego łuk, to on nie reaguje. A jak reaguje, to mnie szybko załatwia. Jeżeli on mnie nie załatwia, to załatwiają mnie inni. I tak to wyglądało do tej pory. Był spory problem, żeby ogarnąć, ale obszedłem to, tylko że potrzebuję do tego wielu kodów. Na pewno Marvin mi potrzebny. Charakter Helper, który da mi poziom i gildię. Weźmy sobie 13. Ile było magów? Zostaniemy strażnikiem. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Zmienię sobie teraz siłę, tam zręczność. Muszę zmienić Diego Flaxy. Teraz jak jestem strażnikiem, to za zaatakowanie Diego oni się na mnie nie rzucą. Powinien mieć dialog jeszcze, ale dla pewności. Która gildia to jest strażnik? Druga? Podobno jesteś teraz jednym z nas. A nie, nie muszę tego zmieniać. Bo ostatnio jak próbowałem, to mi się ten dialog nie wczytał. Flaxy już ma zmienione. Potrzebna mi jakaś broń. Może być i pałka Grima. Fajną ma pałkę. Jakby to nie brzmiało. Jakby to nie brzmiało, to ciekawą ma pałkę. Mamy zwycięzcę! Ma już dość. O, ostatnio mnie nie atakowali, a teraz mnie atakują, no. Pany. Także wywołanie tego konfliktu z Diego nie jest takie proste. masz na sumieniu jednego z naszych. Jeszcze jeden taki wybryk i trafisz do piachu. O, tego dialogu też nie słyszałem. Co słyszę? Odkąd rzuć... A skąd? Pomóż mi z Diego. Pomóż mi z Diego. Zgadza się. Zagiął na ciebie parol. Poproszę paru ludzi, żeby go trochę uspokoili. 100 bryłek rudy i będzie po sprawie. Zobaczmy, ile tu masz. Tak, powinno wystarczyć. Możesz uznać sprawę za niebyłą. Tylko nikomu ani słowa. Zachowuj się, jakby w ogóle nic się nie stało. Co ciekawe, to za drugim razem, bo wcześniej bez nagrywania to sprawdzałem, aż się w końcu udało. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo Diego po tym jak dostał ode mnie bęcki, nie chciał mnie atakować widząc ten łuk, tylko się odwracał i mówił coś w stylu, że lepiej odpuści i coś Masz tam. A moją teraz broń. widzicie, znowu Chyba mnie będę atakuje. musiał ci dać po łapach. Ma już dość. Tak samo jakby wcześniej mnie Torus nie atakował i strażnicy, a tutaj teraz mnie atakują. Także no może się to szybko zmienić. Ale ja jestem kodziarzem, tym bardziej w tej serii, więc nie daję o to Nigdy więcej się tu nie w ogóle wczuty. Już jesteśmy u tego Nervusa, którego jest bardzo łatwo wyprowadzić z równowagi. Wystarczy przyjść do niego bez pozwolenia i zrobić tak. Przychodzę zaoferować swoje usługi. Śmiesz tak po prostu tutaj wmaszerować i zawracać mi głowę? Ty gnido! Straż! Ale po co te brzydkie słowa od razu? Spokojnie, No. bez nerwów. I żeby mi to było Wygrałeś. ostatni raz. Pomóż z Gomezem. Pomóż mi z Gomezem. To mają być kłopoty? To jest cholerna katastrofa. Obawiam się, że on najchętniej rozdarłby cię na strzępy. Spróbuję przekonać paru ludzi, żeby się za tobą wstawili, ale to nie będzie tanio kosztować. 500 bryłek rudy, jeśli nie więcej. Zobaczmy, ile tu masz. Widzę, że ci się poszczęściło. Wezmę te 500 bryłek i spróbuję to wszystko odkręcić. I pamiętaj, nigdy przenigdy nie wspominaj, że pomogłem ci załatwić tę sprawę. Trzymaj język za zębami. Zrozumiano? Jasne, że tak. Może Mogę. Czy ta opcja mi zniknęła? Teraz nie. Dalej może nam pomóc z Gomezem, z Torusem i z Diego. A co jak ja bym nie miał tych 500 bryłek? To też sobie sprawdzę. Jeszcze mnie sieknął. I żeby mi to był ostatni raz. Jeszcze mnie trafił. Wyrzucam bryłeczki na ziemię. Gadamy jeszcze raz z tym kolegą.
Co? A Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Dobra, teraz wiemy, że mamy kłopoty. Moje bryłki leżą tutaj. możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę spróbować, ale uprzedzam, moja pomoc będzie cię kosztowała od 100 do 500 bryłek rudy. Taki to pożyje, co? Pomóż mi z Gomezem. To mają być kłopoty? To jest cholerna katastrofa. Obawiam się, że on najchętniej rozdarłby cię na strzępy. Spróbuję przekonać paru ludzi, żeby się za tobą wstawili, ale to nie będzie tanio kosztować. 500 bryłek rudy, jeśli nie więcej. Nie mam tyle przy sobie. Przykro mi, chłopcze, ale w takim razie nic nie mogę dla ciebie zrobić. Okej, czyli tutaj też jest różnica między tym, jak mamy te bryłki, a nie, ale to było całkiem przewidywalne. No nic, moi drodzy, w dzisiejszym materiale będzie to już wszystko. Mam nadzieję, że komuś się spodobał. Jeżeli tak, proszę o łapkę w górę, proszę o subskrypcję osoby, które jeszcze tego nie robią i zachęcam do wspierania, czy to poprzez podbijanie, poprzez zostawienie jakiejś łapencji, pisanie komentarza, a jeżeli ktoś mi chce wpłacić na kawę, no to znajdzie odpowiednie linki w opisie. Póki co będzie to już wszystko, także trzymajcie się. Cześć! Może na pewno. Może to wiesz, jest głębokie, szerokie. nie było zbyt mądre. No nie było. No nie było zbyt mądre.